co może powstać z połączenia miesiąca zwanego grudniem oraz z wybrykiem, wynaturzeniem paradoksu zwanym Hearts of Iron 4. No najlepsza seria Endzingowa jaka może być. Zapraszam bardzo serdecznie na świąteczny Endzik w Hearts of Iron 4. Na modyfikacji scenariusz berliński po naszemu, gdzie będziemy fanatycznie do ostatniego żbiczka z komentarzy bronić bunkru malarza pokojowego przed hordą bolszewickiej nawały. 29 marca 1945 roku. Nie wiem, czy wam to coś mówi, a zaraz, jeżeli wam nic nie mówi, to zaraz wam wszystko opowiem. My tą modyfikację kiedyś testowaliśmy po stronie radzieckiej, bo wisienkę na torcie, czyli Endzik po stronie niemieckiej zostawiliśmy sobie właśnie na ten moment, na ten świąteczny czas. Ten malarz z wąsem zaraz sobie pokaże, jaki jest pokojowym, totalnym krigowcem. Jeżeli ktoś nie wie, to jest modyfikacja z serii tych modyfikacji, gdzie nie mamy całego smutnego świata, tylko mamy jeden operacyjny scenariusz, na którym się skupi nasz Endzik świąteczny. I my jako obszar obrony Berlina będziemy zatrzymywać Armię Czerwoną, będziemy zatrzymać Żukowa, będziemy bronić się przed Rokosowskim, a punktem wyjściowym będzie bitwa o wzgórza Zelów. Także zapraszam bardzo serdecznie, przypominam o komentarzu do statystyk mega mucho importante, jak i o oglądanie całego materiału również do końca. Także myślę, że możemy rozpocząć świąteczny Endzik, bo zanim odpauzujemy, a potem będziemy rubacznie lecieć na jedynce i dwójce, to jeszcze też chwilę minie, bo burdul, panie, tu będzie niesamowity. Jeżeli ktoś chce zobaczyć od strony bolszewickiej Armii Czerwonej, jak wygląda szturm, to zapraszam do poprzedniej serii. Przypominam też, że praktycznie co roku gdzieś tam na święta jakiś Endzik jest kręcony. Ostatnio był Endzik na... Zasłuchałem się na fabułkę, którą chłop w tle opowiada. Chyba modyfikacja o zgrozo nazywała się Bitwa o wzgórza Zelów i tam był 45, co my wyciągaliśmy ten kociołek z zagłębia rury i próbowaliśmy ustabilizować sytuację. Też było spocone, ale zającowi psycha siadła po ustabilizowaniu sytuacji odpuściliśmy sobie, ale że Rzesza była obroniona, więc Endzik zaliczony. Teraz natomiast naszym Endzikiem będzie obrona samego miasta Berlin. Jeżeli ktoś modyfikacji nie widział wcześniej, no to mówię, odsyłam do serii z Armii Czerwonej, gdzie tu szturmowaliśmy, można zobaczyć, na czym to polega. Naszym celem jest utrzymanie Berlina za wszelką cenę. Nie ma mówię o odwrotu, bo nie ma już gdzie uciekać. Jesteśmy w potrzasku. Dokładnie tak. Z jednej strony mamy Amerykanów, to niebieskie główienko na dole to Amerykanie, tu mamy nasz obszar Armii Zachodniej. Ona na razie jest, no jest jaka jest, oni tam gdzieś między sobą będą walczyć, my natomiast musimy się skupić na Armii Czerwonej. Jeżeli chodzi o jak to wygląda na mapie, no to powiedzmy, że to jest linia Odry, mniej więcej, linia Odry. Jak tak sobie analizowaliśmy, na północy mamy Szczecin, tu gdzieś jest Poznań, a tu mamy Berlin. Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enevie. 1000 gier w najniższej cenie. Koniecznie lub zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie Cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebą, kupuj na Enevie. Tu mamy naszego Adiego, któremu się troszeczkę wąs spaczony przysiwiał. No nic dziwnego, chłop żyje w niepojętym stresie. Generalnie ten scenariusz jest mocno oskryptowany, mocno fabułkowy, zawierający sporo historycznych decyzji, eventów, możliwości. Czekamy oczywiście na kontrofensywę Steinera. Punktem początkowym będzie bitwa o wzgórza Zelów i tu musimy się skupić. Tu już widzę nawet, że jest opcja fortyfikowania. I to jest najgorszy moment, bo znaczy najgorsze miejsce, bo praktycznie wszędzie mamy póki co granicę z ruskimi na zasadzie rzeki i tylko pojedynczych przepraw przez tą rzekę. Tutaj rzeki nie da się wszędzie przekraczać, tylko muszą być przygotowane miejsca. Natomiast wzgórza Zelów to jest miejsce, gdzie Rosjanie już przekroczyli rzekę pod Kostrzyniem. No i tu mamy wzgórza, jakieś fortyfikacje i tu się rozpęta pierwsza bitwa, na którą będziemy musieli się przygotować. Przede wszystkim tak, mamy drobne wypaczenie malarzowe, że tak powiem. Kriegferolem. Im bardziej Adi będzie popadał w szaleństwo, tym większe debuffy, więc trzeba będzie balansować w stabilny, spocony, totalnie krigowy Endzik, który będzie dawał nam z kolei boosty, więc mamy mechanikę Balance of Power. Mamy jakiś tam doradców, zobaczymy jak tutaj będzie z Political Powerem, jeżeli chodzi o wrzucanie odpowiednich doradców. No niewiele zostało, niewiele osób wierzy w ostateczne zwycięstwo. Póki co grubego jeszcze do bunkra nie wpuścili i gruby w sobie nie robi nic, on po prostu jest.
A, ważne, bo ta modyfikacja nie działa na najnowszej wersji Hearts of Iron. Musiałem cofnąć wersję. Mod nie został zupdate'owany. Ja troszeczkę czekałem, zastanawiałem się też, czy nie wybrać innej modyfikacji. No ale obiecaliśmy sobie, że tam zagramy, więc cofnąłem wersję Hojca sprzed tego DLC-ka, update'u ostatniego. No i modyfikacja działa, jest fajnie i jest spoko. Mamy nadchodzącą apokalipsę, ale tylko potrwa miesiąc. Ciekawe, czy miesiąc dotrwamy, bo nie jest powiedziane, że my ten Enzik wygramy. Mamy 29 marca 45, ten niewielki debuff, w sumie taki niewielki, spadnie 27 kwietnia, spoko. Mamy fanatyczny opór przeciwko Armii Czerwonej, plus 10 defa, przyda się. Mamy wykończenie wojną po 6 latach, organizacja minus 15, boli, war support minus 20, boli, okopanie minus 25, boli, paliwo. No nie mamy chyba za bardzo dywizji pancernych i lotnictwa w jakimś większym stopniu, więc raczej problem paliwa sam się rozwiązał. Nie no, paliwo będzie problemem. Mamy przeludnione schrony. Nie wiem, czy tutaj będą nas bombić, więc nie wiem, czy to jest problem. Mamy za to minus 30% do kosztów produkcji sprzętu. Tanie karabiny, Mosinki, Mosinki, Mauserki dla każdego. Mamy problem z niemieckim sztabem wojskowym, co daje debuffy, zwłaszcza do ataku i z dywizji speed, oraz widzę, że tracimy tygodniowo stabilkę i war support. To niedobra jest. To jest bardzo niedobra, że my tygodniowo tracimy. Oraz mamy kolejne boosty do obrony przed Sowietami. Plus 10 i surrender limit plus 10. Generalnie, jeżeli Ruscy w większej liczbie przekroczą Odrę i nie uda się zatentygować wyłomu pod wzgórzami Zelow i przegramy bitwę o wzgórza Zelow, no to, że tak powiem, już tych Rosjan raczej nigdy nie zatrzymamy. Będziemy mogli fanatycznie tylko bronić Berlina, bo potem to jest równina i droga prosta do samej kancelarii Adiego. Przyznałem, że ta modyfikacja ma pewien future, nowość, mianowicie pola minowe. One są taniutkie, bardzo taniutkie. Będziemy wysyłać ochotników, żeby przed ruskimi czołgami grzebali w ziemi. I układali te miny tuż przed radziecką armią, także oczekujemy, że ochotnicy w komentarzach będą się zgłaszać do karnych batalionów, do rozkładania min. Jeżeli chodzi o drzewko na tej modyfikacji, przynajmniej musimy badać 3 pierwszych technologii. To jest zwykłe drzewko. Widzę, że mausików nie ma. Na tej modyfikacji... czekaj, bo na tej wersji nie powinno być jeszcze specjalnych projektów. Patrzcie, nie ma specjalnych projektów, ale ikonka już jest podzielona. Mam nadzieję, że będzie modyfikacja działać, bo ja się nagadam na wprowadzeniu i potem się okaże, że jest problem. Dobra, drzewko. Drzewko właśnie. Drzewko tu jest fajne, bo drzewko jest imersyjne i przygotowane na Enzik. Mamy sporo opcji, nawet jest jakiś zaczątek drzewka alternatywnego, że można się pozbyć Adiego, ale jeszcze nie jest gotowe. My oczywiście z malarzem pokojowym do samego końca będziemy bronić Berlina, na przykład przy pomocy ostatniej panterki. Bezwarunkowa kapitulacja, nein! Żadnej bezwarunkowej kapitulacji. Steina przyjedzie, na pewno Steina przyjedzie. No i tutaj fajne jest to, że te cele robią się po 2 dni. Co to sugeruje? Że ta seria raczej długo nie potrwa. Jeżeli cele robią się po 2 dni, no to jest duża dynamika przewidziana i dużo się będzie działo i szybko będzie się działo. Ewakuacja Führera nie, a Führer będzie siedział do końca. To można, widzę, przenieść stolicę do Hamburga. Dobrze, jakby zając w końcu sobie przeanalizował to drzewko, a nie jak zwykle Jolo leciał i potem się dziwił, że coś odkrył. Na pewno musimy jak najszybciej zrobić ten cel narodowy. Nam zajmie, uwaga, zawrotne 3 dni, żeby przygotowywać się do fortyfikacji. Fortyfikacji i ogłaszania festungami ważnych miejscowości. Szczecin trzeba będzie utrzymać, bo to jest jedna przeprawa przez Odrę. Frankfurt, Zelow przede wszystkim trzeba będzie jak najszybciej fortyfikować. Mamy jakieś możliwości wprowadzenia uzupełnień, jakichś więcej szturmów. Tu możemy sobie odpalić jeszcze wyższy poziom trudności, który polega na tym, że po prostu mamy debuffy do armii. Jakbyśmy już nie mieli debuffów, więc to wyłączam. To po prostu daje nam większe debuffy. Steinerowe kontrataki to pewnie trzeba czasowo i drzewka porobić. I tu mamy nasze Wunderwaffe. Mausiki, E50, Hortony, Amerika Bombery, SDG 45. Advanced Combat Drag? O, proszę bardzo. Panzer Szokoladę. Panza Szokoladę. A, i tu dostajemy na przykład technologię do tego. Ej, spoko. Więcej niż 25 political power, skomplikowany, odkryto fokus. Patrzcie, widzicie, ta modyfikacja dawała już projekty specjalne i Wunderwaffe, zanim Paradyż zrobił tego swojego śmiesznego DLC-ka.
No i gramy też na poprzedniej wersji Hoya, więc boty nie będą tak mierne i tak nielogiczne, tak słabe jak na najnowszej wersji Hoyca. Więc to też trzeba mieć na uwagę. Też to trzeba mieć na uwadze. Działających fabryczek posiadamy dwa sloty z kawałkiem. Dobrze, na pewno zaczniemy od minowania wzgórz Zelow. Ja tak sobie leciutko przypatrywałem się, jak my będziemy chcieli się bronić, i wychodzi na to, że jesteśmy w problematycznej sytuacji, bo nie ma dobrego miejsca do obrony, przez to, że przekroczyli rzekę. Gdyby ten scenariusz zaczynał się ciutkę wcześniej i mielibyśmy na przykład Kostrzyń, który też powinien być ufortyfikowany, i moglibyśmy tutaj oprzeć naszą linię obrony, to byłoby prościej, ale niestety wróg zajął Festung i teraz trzeba się na tych śmiesznych górach i na tych śmiesznych fortach trójkach bronić za pomocą Volkssturmu i pustych dywizji. Jest jak jest. A a propos dywizji, ile my tych dywizji posiadamy? Dywizji posiadamy 170, moglibyście powiedzieć, wow, 170 dywizji. Szkoda, że że połowa dywizji to Volkssturm bezwartościowy, a drugie pół jest pustych. Także jest jak jest. Plus natomiast, że mamy fanatycznych generałów, którzy będą, i to doświadczonych generałów, którzy będą sobie walczyć. I na pewno będą walczyć do końca. Mamy niesamowicie dużo asów pancernych. Dlatego, że nie mamy armii pancernej, ale jest jak jest. Jeśli chodzi o flotę, nie posiadamy kompletnie floty. Nie ma nawet ubota, którą moglibyśmy się ewakuować do Argentyny. Nie ma też chyba portów, dostępu do portów. Natomiast jeżeli chodzi o lotnictwo, coś tam posiadamy. Posiadamy trochę taktycznych kasów, trochę fighterów, 1500. Już nam paliwa braknie. No, ja nie wiem, jak my tym będziemy latać, jak braknie paliwa. Ja pamiętam, że graliśmy Armią Czerwoną na tej modyfikacji, to wróg miał przewagę. Niemcy miały przewagę w powietrzu, ale no pewnie bot sobie jakieś tam miał bonusy do tego, żeby to paliwo szybciej racjonować. Minus 40, minus 45 zrujnowana ekonomia. Fanatyczny opór. Nie wiem, czy my niektóre debuffy jakoś będziemy sobie ściągać jakimś sposobem. Tak mi się wydaje, że pewnie będzie na to opcja. Bo Armia Czerwona na razie ma przed nami tylko pewnie jakąś dwukrotną przewagę liczebną. Do momentu, aż nie przybędzie front białoruski z Rokosowskim, bo oni są teraz historycznie gdzieś tam chyba Królewiec oblegają. I w ciągu chyba 2 tygodni przybywa Rokosowski z odsieczą dla Żukowa, żeby przyspieszyć, bo Stalin jest rozsierdzony. Jak my mamy mechaniki, że Adi nam troszeczkę doznaje fanatycznych objawień odnośnie do Dalenkriegu i wydaje rozkazy dywizjom, których nie ma. Tak samo Armia Czerwona ma to, że Stalin się niecierpliwi, się rozsierdza coraz bardziej, a im bardziej się niecierpliwi, Armia Czerwona nie zajmuje strategicznie ważnych punktów, tym Armia Czerwona dostaje debuffy. I to jest nasza szansa, że my będziemy się boostować drobnymi naciągnięciami rzeczywistości na temat siły armii na przykład sowieckiej, albo zasugerujemy, że alianci domagają się pokoju. Nie wiem, jak szybko Adi nam będzie nam zbijał wolę walki. No ale dobrze, tak z grubsza prezentuje się ta modyfikacja. Teraz Zajączek potrzebuje jakiejś godziny, żeby porozdzielać te dywizje, także zrobimy małe cięcie, ja poustawiam dywizję, powyznaczam linię obrony i rozpoczniemy świąteczny Endzik już oficjalnie. O proszę, człowiek tutaj sobie przegląda kolejki, jakie możemy wrzucić do produkcji, a tu takie słodkości na święto nam Endzik przygodowy. Jak na to patrzę, albo patrzę na to, na takie bydlaczki, Tigierki dwójki, jak Tigierki, Porsche, Panterki, Ferdynandy. To ja nic dziwnego, że Adi wierzył w ostateczne zwycięstwa, tutaj takie słodkości na święta przygotowane. Aż nie wiem, od czego zacząć produkcję. Na pewno nasz przemysł sobie z tym poradzi i będzie to wlać do baków z paliwem. Sztugały chyba najtaniej, najprościej będzie robić. W cenie jednego jak Tigera mamy 2 sztuki 3, które powinny sobie i tak czy siak radzić z ruskimi czołgami. Aż sobie przypomniałem, jak graliśmy tymi Rosjanami i ten jeden czarny magiczny tygrys blokował nam przejście przez most jakichś, nie wiem, 30-40 radzieckich dywizji. Niemcy bronili tej przeprawy mostowej koło Bad Muskał za pomocą tego jednego tygrysa. Ja go tutaj zostawię i tu będziecie bronić tego przejścia. No nie wygląda to dobrze. Na początku, jak zobaczyłem te 170 dywizji, to pomyślałem, że fajnie. Nie jest fajnie. Jest bardzo niefajnie. I można temu marszałka dać Adiemu. Co prawda ma gówniane statystyki i na niczym się nie zna, ale może być marszałkiem. Możemy mu dać całą armię pod dowództwo. Co może pójść nie tak?
Mam plan i to sprytny. Mam plan na obronę Rzeszy w marcu 45 roku. Wykorzystamy sobie tą mapkę, bo tutaj będzie fajnie to widać. Na mapce budowy. Mianowicie to, co są na żółto zaznaczone, to są miejsca, gdzie planujemy budować forty. I w każdym tym miejscu jest przeprawa przez rzekę. W sensie jest most i jest przeprawa przez Odrę, czy tamtą inną rzekę, Nysę Łużyczką, czy cokolwiek tam płynie. I to są miejsca. A, jeszcze tutaj. A tu już się buduje, tylko się nie jest poświetlona. Wszędzie, gdzie jest na żółto, to są pojedyncze przeprawy, gdzie mamy przejście. Natomiast ten bardziej jasno-zielony kolor to są planowane pola minowe na podejściu pod wzgórza Zelow. Je budujemy w pierwszej kolejności. Pola minowe działają tak, że one dają debuffy, z tego co rozumiem, jednostkom, na których się znajdują, w sensie nie, jasno-zielone to są istniejące forty. Tu są pola minowe, o właśnie w ten sposób. To są debuffy dla jednostek, które tam będą stały. Więc my to szybko zaminujemy i cofniemy się na nasze pozycje na wzgórzach Zelow, gdzie będziemy na wzgórzach się bronić, na fortach, a Ruscy zajmą sobie tą jedną kratkę do przodu i dostaną debuffy. Niestety tutaj dalej się cofnąć nie możemy, bo tutaj byśmy odblokowali bardziej przeprawę mostową, więc tutaj musimy się już panicznie bronić. Generalnie zmontowaliśmy 5 armii, z czego 4 armie są volkssturmowo-defensywne i mamy jedną armię z tak zwaną pancerną. Ale spokojnie, to nie ma 17 dywizji pancernych, to są gównopancerne dywizje. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze. Nie są wyposażone, jak widzicie, i duża część z nich to są zwykle dywizje pancergrenadierów, czyli po prostu dywizji nawet nie do końca zmechanizowanych, bo jeszcze w połowie po prostu zmotoryzowanych. I to jest nasza armia, która będzie rotować tam, gdzie wróg będzie miał szansę się przebić i będzie próbowała odepchnąć wroga i odbić to, co nasze dywizje volkssturmowe stracą. Na początek jadą oczywiście na wzgórza Zelow i tutaj się będziemy bronić. Także od razu możemy rozpocząć fortyfikację wzgórz Zelow. To zajmie 10 dni. Mam nadzieję, że przez 10 dni na razie nie będą Ruscy atakować. Bo fajnie też by było na przykład przekroczyć tutaj rzekę Odrę, na przykład na wysokości Szczecina, zająć sobie tą krateczkę i ją zaminować. To nie wiem, czy my będziemy w stanie. No nie wiem, no wyślijmy jakieś bataliony karne na ochotników. Niech sobie przejdą na drugą stronę, spróbują to zaminować. Może to jest opcja. Wyślemy po jednej dywizji na drugą stronę rzeki. Ochotników wyślemy. Żeby... Wystarczy jedna dywizja. Żeby zajęli krateczkę i my ją sobie zaminujemy, zanim Rosjanie tam się pojawią. To może idealnie... O, tutaj na przykład młodzieżówka Adiego tak zwana, z wiatraczkiem. Pójdzie minować na ochotnika. Jak ktoś chce na ochotnika stawiać miny po stronie radzieckiej już, to zapraszam, można się zgłaszać w komentarzu. Krzyże żelazne będą się sypać na lewo i prawo. Tutaj dywizje volkssturmowe. Nie wiem, czy to się uda, ale to są tak gówniane dywizje, że niewiele tracimy. Aha, tu jest przejście tu i tu. Oj, to też niedobrze. To też niedobra jest. Przejdziesz z tej strony, przejdziesz z tej strony. Tutaj też jedną dywizję popchniemy. A to jest ten magiczny tygrys, to też jedną dywizję przerzucimy na drugą stronę. Nasze drzewko zaczynamy... no, kapitulacjonen! Nein! Dostaniemy strata organizacji, spoko, ale surrender progress, division defense i okopanie plus 5%. Mucho importante. Marszałkiem, który poprowadzi nas do zwycięstwa, będzie Helmut Widling pod defensywę. O szybkość okopania się, 6 defa, najwięcej z naszych marszałków potencjalnie. Mamy Eugena Meindla, który znajduje się na północy. Patrzyłem po statystykach defensywnych, to jest plus 17, prawie 18% do defa i okopania się. Odcinek powiedzmy środkowy to jest Theodor Busse. Najbardziej narażony sektor wzgórz Zelow ma Baptist Knies, również pod defa, no i odcinek południowy obrony aż do samego końca ma Kurt von Tiplix. Natomiast armia ofensywna, która też zostanie od razu przerotowana na wzgórza Zelow, to jest Hasso von Montfel. Nie wiem, gdzie jest Guderian, nie wiem, gdzie jest pan Rommel szanowny, nie wiem, gdzie są Mansteiny, wszyscy zaginęli w akcji, no cóż, jest jak jest. Lotnictwo od razu też leci na wzgórza Zelow. Nie wiem, czy będziemy stawiać palotki, radary, na pewno na początek minujemy i fortyfikujemy się. Zobaczymy, musimy jak najdłużej wytrzymać. Im dłużej będziemy ich trzymać na linii Odry, tym lepiej dla nas. Nie mamy też armii Experience'a. Jakbyśmy mieli armię Experience'a, to ja mógłbym sobie pozwolić na drobne zmienianie templatek, bo Combat With tu jest jak na podstawce, równiny 90 i tak dalej. Natomiast nie mamy armii Experience'a, więc na razie nie pozmieniamy templatek. Zostawiam wszystkie tak jak są, potem będziemy się tych gorszych pozbywać.
Będziemy się gorszych pozbywać, bo niektóre są nawet spoko. Tu mamy jakieś dywizje forteczne. Tu mamy taką czystą piechotę, 20 z lornetką i supportem. A, my nie możemy jej nawet edytować. No to nieźle. Ale możemy je szkolić. Poczekaj, a dywizje pancerne mogę edytować? Też nie mogę. Może trzeba Adiemu przemówić do rozumu, że stare templatki już się nie sprawdzają. Może trzeba jakoś na Adiego wpłynąć. A być może, co mi się bardziej będzie podobało, że trzeba będzie grać na historycznych templatach. Jezus, chodź na historycznych templatach. Coś pięknego. A czy możemy się bawić tutaj w modyfikacje? Tutaj, Jezus, jaki czarny bydlak. Też mi tak mówiła. Mało śmieszne. Mało śmieszny żarcik! Hehe. Tu możemy bawić się w modyfikacje. Dobra, jeżeli chodzi o produkcję, sztuki mają jakieś chore parametry do przebicia. Są 2 razy tańsze od Jagdtigerków. Mają trochę mniejszy pancerz, ale powinny się spłacać. Więc spróbujemy polecić na panterkach A i sztugach. Na razie i tak głównie karabiny, bo zaraz nam wywali statystyki. No i nasze Wunderwaffe latające. Jeżeli chodzi o badania, no to jeżeli chcemy myśleć o zwycięstwie, no to musimy spróbować zabezpieczyć ropę. Surowce jakieś stokowe tutaj mamy podstawowe, no ale 57 ropy na pewno nie wystarczy, więc jeżeli chcemy odnieść zwycięstwo, to musimy od razu badać ropę i przetwórstwo tej ropy. Wywiadu robić nie będziemy, bo tak myślałem, czy by nie rządu kolaborującego na naszych ziemiach, albo w sumie to Rosjanie okupują, może Werwolfy trzeba by odpalić. Właśnie, jaką mamy doktrynę, bo ja nie sprawdziłem. Nasza doktryna kończy się na kamp w grupę. Tu można wybrać, czy my chcemy Volkssturm, klasycznie historyczny Volkssturm po Manpower i Werwolfy, czy my chcemy jednak wygrać tą wojnę i zrobić jeszcze lepszą armię pancerną i naszą. Nie wiem, jak tutaj Rosjanom będzie się partyzantka odpalać, bo oni to wszystko mają w formie okupowanego state'a poza tym polskim korem jednym. Mamy Poznań, kraj Wisły, właśnie stolica w Poznaniu, ale tu wszystko to jest partyzantka. Jakby się uprzeć, partyzantka od pewnego momentu daje debuffy do supply'ów, do walki na tym terenie, więc moglibyśmy podziałać. Poza tym przypominam, że tutaj jest coś, co wprowadziła modyfikacja, mianowicie nadbrzeże rzeki, które również daje debuffy, armii się, która tutaj znajduje. Wiecie, krząski teren, nierówny, brak dróg i tak dalej, więc tutaj mają fajne debuffy. Jakbyśmy jeszcze to zaminowali, trzymali ich na tych bagnach, a potem odpalili Werwolf, no to myślę, że byłoby fajnie, byłoby naprawdę fajnie. Nie odpuścimy tych wysepek koło Szczecina, bo o ile tu jest Odra i fajnie jest jedno przejście przez rzekę, tak dalej, tutaj rzeka jest przechodnia w każdym miejscu. Myślałem przez chwilę, czy nie zaminować tutaj tych wysepek przed Szczecinem i cofnąć się za tą drugą linię Odry, ale wtedy mogliby wszędzie atakować, a tak to mogą tylko atakować w tym jednym miejscu. Dopiero tutaj dużo niżej na południe. No to co? Śnieg odpalony, świąteczny Enzik można zacząć. Do świąt oczywiście wszyscy wrócimy do domciu. Wyzwolimy tereny Wielkiej Rzeszy spod okupacji Armii Czerwonej. Wprowadzający odcinek przegadany, plany rozrysowane, armie podzielone. Zobaczymy, jak długo uda nam się utrzymać. Jeżeli ktoś nie chce w komentarzach zgłaszać się na ochotnika do młodzieżówki Adiego, do stawiania min, to możecie w komentarzach zgadywać, której daty skapitulujemy. Mamy 29 marca, 45, więc dla statystyk komentarzowych możecie pisać daty, kiedy przewidujecie kapitulacjony. A tymczasem kłaniam się niziutko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. No i widzimy się już w kolejnym pełnoprawnym odcinku. Do następnego. Cześć, cześć.